Dziś zajmiemy się sprawą dramatycznej śmierci Zdzisława Beksińskiego, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Malarza, który podejmował w swoich pracach temat śmierci. Malował śmierć, żeby, jak mówił, choć na chwilę o niej zapomnieć. Wielu ludzi sądziło, że malarza zamordowała jakaś mistyczna sekta lub owładnięty symboliką śmierci maniak. Prawda tymczasem okazała się zupełnie inna. Zdzisław Beksiński został zamordowany w swoim mieszkaniu z powodów przerażająco banalnych. Przez syna zaprzyjaźnionego rzemieślnika, przez osobę, której ufał i znał od dziecka. Ta śmierć to zderzenie wielkiej sztuki z wielkim banałem. W dzisiejszym odcinku programu omawiamy wstrząsające okoliczności zabójstwa wybitnego malarza Zdzisława Beksińskiego. 2 lata temu w mieszkaniu artysty na warszawskim Ursynowie doszło do okrutnej zbrodni. Beksiński zginął ugodzony 17 ciosami noża przez syna, zaprzyjaźnionego z nim od lat rzemieślnika z Wołomina. 19-latek wraz z kuzynem przyszli do malarza pożyczyć pieniądze na spłatę zaciągniętego u kolegów długu. Gdy Beksiński odmówił, został bestialsko zasztyletowany. Ten dobry, hojny i uczciwy człowiek, jakim pozostał we wspomnieniach przyjaciół, zginął w sposób, jakiego najbardziej się bał. Konał w męczarniach. Byłem w Stanach Zjednoczonych pod Waszyngtonem i moja synowa przyszła i powiedziała, że w wiadomościach podano, że Zdzisław Beksiński został zamordowany. Przede wszystkim nie wierzyłem w to, ale kiedy się to potwierdziło, zacząłem się zastanawiać przede wszystkim, o której godzinie został zamordowany. Dlatego, że Zdzisiek Beksiński, znaczy na początku myślałem, że go napadli w windzie, na schodach czy coś, ale jak się dowiedziałem, o której to się stało godzinie, to w ogóle wykluczyłem taką możliwość, dlatego że Zdzisiek praktycznie rzecz biorąc po zmroku nie wychodził z domu. On rzadko wychodził z domu, ale generalnie rzecz biorąc po zmroku zostawał w domu, więc od razu wiedziałem, że to musiał być ktoś, kogo on znał. Ten krąg jego znajomych, których on wpuszczał do domu, był bardzo wąski. Od razu w myślach, bo nie mogłem sobie z tym dać rady, dlatego że kiedy odlatywałem do Stanów Zjednoczonych, mieliśmy tam jeszcze różne plany, mieliśmy nagrać taką rozmowę, rzekę na temat sztuki. To był szalenie inteligentny człowiek i nie mogłem w ogóle z tym, do dzisiejszego dnia się nie pogodziłem z tym. To znaczy nawet sam fakt, w jaki sposób on zginął, jest dla mnie niewyobrażalny. Kim był zabójca? Jak doszło do śmierci Zdzisława Beksińskiego? O tym porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, inspektorem Mariuszem Sokołowskim ze Stołecznej Policji. Jakie były okoliczności śmierci? Dla nas ta sprawa rozpoczęła się dokładnie w lutym 2 lata temu. Wtedy to w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie znaleziono zwłoki Zdzisława Beksińskiego. Zwłoki, w których było kilkanaście ran kłutych. A ile ich było dokładnie? 17, prawda? Tak, około 17 ran, jak sobie teraz przypominam. W mieszkaniu tym były ślady wycierania, zacierania krwi. Te ślady były praktycznie w całym mieszkaniu. Sprawcy próbowali przemieszczać te zwłoki z jednego miejsca do drugiego. Kiedy na miejsce przyjechali policjanci, no to tych śladów do zabezpieczenia było naprawdę bardzo dużo. A były ślady włamania? Śladów włamania w mieszkaniu nie było, więc to był kolejny trop dla nas, że najprawdopodobniej Zdzisław Beksiński musiał wpuścić kogoś do mieszkania, kogoś, kogo znał. I to zawęziło pewien krąg osób podejrzewanych przez nas o ten czyn i summa summarum policjanci skoncentrowali się ostatecznie na 3 osobach. 3 osobach, które były bardzo blisko Zdzisława Beksińskiego. My wiedzieliśmy, że żeby wejść do jego mieszkania, poznaliśmy takie szczegóły z jego życia. Że Był bardzo ostrożnym człowiekiem, prawda? Był bardzo ostrożnym człowiekiem i żeby wejść do jego mieszkania, no to nie było takie proste, bo to mieszkanie było pewną jego twierdzą. On wręcz, niektórzy mówią, że miał fobię na punkcie bezpieczeństwa swojego M4. Przed jego mieszkaniem była kamera, tam trzeba było kilka razy sprawdzić, on musiał sprawdzić osoby, które weszły. Nie każdy mógł wejść do jego mieszkania, on wcześniej zapraszał ludzi, umawiał się z nimi. W innym przypadku, kiedy były to osoby niezapowiedziane, po prostu nie przyjmował takich gości. Są domofony, szczególnie pan Beksiński był nieufny. Miał zabezpieczenia, które nie były w stanie, nikt nie był w stanie sforsować, tak? Jedynie to
jedynie możliwe wejście to było zezwolenie właściciela. I tak to, i tak to nastąpiło, i takie było miejsce. Była wpuszczona ta osoba do domu, morderca. Tu jeszcze są kamery. Mam właśnie kamerę na moim mieszkaniu z tej strony południowej, która jest skierowana na ten przelot i na kiosk ruchu. I z tej strony właśnie ta kamera zdała egzamin, bo jednak te osoby zostały rozpoznane. To kim okazał się być zabójca? Zabójcą, jak podejrzewaliśmy, okazał się syn tego mężczyzny, który pomagał Beksińskiemu. Człowiek, młody bardzo człowiek, który również, podobnie jak jego ojciec, tak można powiedzieć... Młody to znaczy 19-letni chłopiec. 19-letni chłopak, który bardzo często był w tym mieszkaniu razem ze swoim ojcem, który pomagał ojcu w mieszkaniu Beksińskiego, który no, w wielu tam pracach wewnątrz tego mieszkania uczestniczył. Syn, którego Beksiński znał i dlatego wpuścił go do środka. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że rzecz, z którą ja się nie mogę pogodzić jako przyjaciel Beksińskiego, to jest forma, w jakiej on odszedł z tego świata. Dlatego, że prawdopodobnie to była najgorsza z form, jaką on sobie mógł wyobrazić. Bo pamiętam, że on mówi wieczorami, to wiesz, może miał jakiś bandzior napaść, coś tego i tak dalej. On się tego bał. I tu nagle okazuje się, że robi to człowiek, który mu ogromnie wiele zawdzięcza, bo przecież on im przynosił mi zabawki, jeszcze jak Zosia żyła, to oni tam przyjeżdżali, zabawki i tak dalej. I przecież no nie chcę mówić o tak zwanych czystych dobrach doczesnych, które oni otrzymywali. I to jest dla mnie niewytłumaczalne. Niewytłumaczalne, bo praktycznie rzecz biorąc, gdzieś w jakimś momencie w wychowaniu tego chłopaka musiało się znaleźć przyzwolenie moralne na dokonanie czegoś takiego. Bo człowiek, który nie ma, nazwijmy to, towarzystwa kryminalnego, nie żyje w środowisku kryminogennym, on nagle do człowieka, do którego mógłby śmiało mówić wujku czy coś, prawda, przychodzi z nożem i prosi o pieniądze i jednocześnie już mając ten nóż wie, że jak on nie da, to on go zabije. To jest... Ja tego nie potrafię wyobrazić. Natomiast dla mnie szokiem jest to, co Zdzisiek przeżył. Ja do chwili obecnej, znając ten dom, ten pokój, znając tę werandę, którą oni szklili, prawda, ja po prostu nie wyobrażam sobie tej sytuacji. Czy kiedykolwiek mówił o przemijaniu? Czy panowie rozmawiali o śmierci? To znaczy nigdy on się zdecydowanie, żeby powiedział, że wiesz co, boję się, czy tam coś, żeby... Tak bał się sposobu, w jaki umrze. Natomiast samej śmierci, samego odejścia, faktu nie bał się. Pamiętam z prowadzonego postępowania mieszkanie w momencie, kiedy przyjechał, jak się potem okazało, ojciec sprawcy do Zdzisława Beksińskiego, zaniepokojony tym, że nie ma z nim kontaktu telefonicznego, że ten kontakt się urwał. Te drzwi do tego mieszkania były zamknięte. On znał pewne tajniki tego mieszkania, bo wiele w tym mieszkaniu robił, więc wiedział, gdzie jest bardzo słaba ściana, gdzie można przebić tę ścianę, żeby dostać się właśnie do środka. Dlatego też no, tutaj krąg podejrzeń, mogę powiedzieć, na pierwszym etapie był bardzo wąski, a jednocześnie okazał się dla nas no, dobrą drogą. Pierwsze podejrzenia padły właśnie na tego człowieka, który jako pierwszy był na miejscu zdarzenia, zaprzyjaźnionego, tak jest, ze Zdzisławem Beksińskim. Człowieka, który wiele prac wykonywał w tym domu. A jakie były motywy tej zbrodni? Teraz już wiemy, że motywem tej olbrzymiej zbrodni były finanse. Ten młody człowiek, Robert K., miał jakiś dług u swoich rówieśników. Ten dług naraz zaczynał mu narastać i potrzebował po prostu pieniędzy. Powstała w jego głowie myśl, że być może te pieniądze da mu właśnie Beksiński. Wziął nóż i pojechał do jego mieszkania razem ze swoim kolegą, którego także no, zachęcił do tego, żeby mu pomógł w tym, co zamierza zrobić. Tu się pojawia pytanie, czy już wtedy myślał o tym, żeby
zabić, czy też nie. Chociaż można liczyć się A z skąd tym... ten nóż w takim razie? Jeśli właśnie- liczył się z tym, że może nie dostać tych pieniędzy i wtedy stwierdził może, że i tak sobie je weźmie. To także wyszło nam w trakcie postępowania, że on liczył się z tym, że zabije Beksińskiego. Tak powiedział potem swojemu koledze, z którym pojechał tam do mieszkania Beksińskiego i który najprawdopodobniej stał na czatach, że jeżeli Beksiński nie będzie chciał mu dać pieniędzy, to on go po prostu zabije. A ostatecznie co wzięli? Co wynieśli z tego mieszkania? Ostatecznie z mieszkania zginęły tylko 2 aparaty fotograficzne. Ci młodzi ludzie nie potrafili znaleźć pieniędzy. Okazało się, że tych pieniędzy nie ma w domu. A Beksiński, kiedy dowiedział się o tym, że przyszli po pieniądze, chciał zadzwonić do ojca młodego chłopaka. Wtedy ten rzucił się na niego od tyłu, zadając mu właśnie kilkanaście ciosów nożem. No tak, ale my wszyscy potrzebujemy pieniędzy i to nie znaczy, że mamy iść do kogoś i go po prostu zamordować, bo chcemy sobie kupić nowe włoskie meble. Czy to jest trudne do wyobrażenia dla każdego normalnego człowieka, dla pani, dla mnie, myślę, że dla każdego z nas. Jak można zabić kogoś za jakiekolwiek pieniądze? Natomiast w głowie tego młodego człowieka taki pomysł powstał. Ale skąd ten człowiek się wziął? Skąd on jest? Gdzie on mieszka? Ten człowiek to mieszkaniec Wołomina, ale to nie jest młody człowiek, który należałby do jakiejś grupy przestępczej, szczególnie chociażby tej No bardzo jeszcze przestępcze. Jeśli sławnej... dokonuje zbrodni, no to dla mnie to jest przestępca bez znaczenia, czy chodzi do najlepszego gimnazjum w Wołominie, czy też nie. To jest przesiąknięty jakimś złem. Skąd się to bierze? Czyli jest to człowiek, który dopuścił się najokrutniejszej zbrodni, jakiej można się dopuścić, natomiast nie był on członkiem jakiegoś gangu wołomińskiego, tak jakbyśmy mogli to nazwać. On nie miał z tym kontaktu. Najprawdopodobniej wpadł w złe towarzystwo, z którym wiązał się pewien dług finansowy, dług, który trzeba było spłacić, a na który niestety nie było żadnych środków. No a systemy są takie, że jak się zaciąga dług w jakimś tam środowisku gangsterskim, to ten dług z każdego dnia jest coraz większy. Każdego dnia jest coraz większy i on narasta, bo są odsetki i tak dalej. I z tych 280 zł, bo tak słyszeliśmy, że to chodziło o taką kwotę, pewnie po jakichś tam 2 tygodniach zrobiło się paręnaście tysięcy. Prawdopodobnie i tak również było w tym przypadku i ten młody człowiek być może przestraszył się tego, co może mu grozić ze strony jego, wydawałoby się, kolegów i zaczął na siłę szukać pieniędzy. Ja muszę powiedzieć, że po tym zabójstwie Zdzisława Beksińskiego przestałem wierzyć w tych dobrych chłopców. Na pozór dobrych chłopców, bo to niejednokrotnie się pojawia takie stwierdzenie. Jak to? Ten młody człowiek, przecież on był taki grzeczny, przecież on pomagał temu wodę przynieść, tamtemu przyniósł gazety, innej osobie zakupy, a potem okazuje się, że tego rodzaju człowiek jest skłonny popełnić najgorsze przestępstwo. Policjanci z Wydziału Zabójstw, którzy zajmują się tego rodzaju sprawami, oni zawsze podejrzewają, bardzo często na samym początku ten najbliższy krąg osób, bo muszę powiedzieć, że to, co wydaje nam się nieprzewidywalne, niewyobrażalne, bardzo często jest prawdą. To jest tragedia zwielokrotniona przez to, że to był wybitny artysta. To jest, ludzie sobie nie zdają sprawy, bo w Polsce to tak my tych artystów poklepujemy, to tego. Ale on był bardzo znany na świecie. To był jeden z największych artystów na świecie, jeśli chodzi o ten taki surrealistyczny gatunek. Poza tym jego technika malarska była unikalna. To było oparte na doświadczeniach dawnych mistrzów. Beksiński tak kocha życie, że gdyby miał szansę wygrać jeszcze jedno życie w totolotka, to grałby codziennie. To było bestialskie wręcz zabójstwo, w którym padło kilkanaście ciosów nożem. Zdzisław Beksiński starał się bronić, jeszcze odwrócić w jego stronę. Nie miał szans. On był bardzo wysportowanym chłopakiem, a Zdzisław Beksiński przed śmiercią miał 76 lat. Zabójca był człowiekiem zdeterminowanym. Człowiekiem, który, można powiedzieć, w tym momencie, kiedy doszła do niego myśl, że mimo wszystko za wszelką cenę chce te pieniądze, liczył się z tym, że musi zabić Zdzisława Beksińskiego. I te ciosy były nastawione na nie obezwładnienie człowieka, nie na kradzież, ale na zabicie. Tym bardziej, że ten młody człowiek wiedział, że Zdzisław Beksiński może go rozpoznać. A rozmawiał pan z nim, z Robertem K.? Byłem w trakcie rozpytania policyjnego w jednostce policji, kiedy Robert siedział naprzeciwko policjanta z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Pamiętam tę spuszczoną głowę młodego człowieka, wydawałoby się o bardzo niewinnej twarzy, który na wszystkie pytania, to było około godziny 11-12 w nocy, na wszystkie pytania odpowiadał nie było mnie tam. Przez prawie 1 dzień on cały czas zaprzeczał. Zaprzeczał, że to nie on nie ma z tym nic wspólnego. W końcu pękł. W końcu pękł, przełamał się i przyznał się do wszystkiego. No ale pokazał skruchę, pokazał, że
Że mu żal, że źle zrobił? To był człowiek, którym po tym czynie już z nim się bardzo ciężko rozmawiało. On przyznał się do tego przestępstwa, natomiast ja myślę, że on może do końca wręcz nie był świadomy tak naprawdę tej okropnej zbrodni, jaką popełnił. On najprawdopodobniej sam sobie próbował się wytłumaczyć, że jemu być może te pieniądze były potrzebne. No cóż, no, udowodniono mu taki, a nie inny czyn. Skąd się bierze ta młodzież? Ja myślę, że to kwestia braku wartości u bardzo wielu młodych ludzi, dla których wartością nie są rodzice, nie jest szkoła, nie jest nikt z kościoła. Bardzo często wartościowymi dla nich, w ich mniemaniu są ich rówieśnicy, którzy potrafią zorganizować sobie pieniądze w sposób chociażby rozbójniczy, którzy potrafią zaszpanować, którzy chełpią się przemocą wobec innych i niestety młodzi ludzie pozbawieni opieki, pozbawieni zainteresowania ze strony dorosłych bardzo szybko popadają w takie uwielbienie tych właśnie Ale to osób. bardzo łatwo zawsze wytłumaczyć, że tak naprawdę winę ponoszą rodzice, środowisko i tak dalej, a ta młodzież sama sobie jest winna. No przecież można coś ze swoim życiem robić, żeby ono tak nie wyglądało. Ja myślę, że można, ale to jest i po stronie młodzieży, ale bym się upierał mimo wszystko, że w dzisiejszych czasach my cały czas mamy coraz mniej wolnego czasu właśnie, żeby poświęcić dla tych dzieci, dla ich problemów, dla tego, czym one żyją. Ale mówi pan o tych relacjach dzieci z rodzicami. W tym przypadku Robert K. miał świetny kontakt z tatą. Tam naprawdę było dużo czasu spędzali razem. Tu kupował mu komórkę, tam z nim rozmawiał, tu z nim wykonywał jakąś pracę zawodową. Ale każda tego rodzaju sprawa jest inna. Przy czym w zdecydowanej większości przypadków zaczyna się od tego, że brak jest kontaktu pomiędzy rodzicami a dziećmi, które zaczynają działać samopas, zaczynają robić to, co im się podoba i zaczynają powoli, po równi pochyłej staczać się do dołu. I to jest niestety problem, który prowadzi niejednokrotnie ku olbrzymim tragediom. Każdy przychodzi, że tak znakomity, świetny malarz, prawda, znany na całym świecie, wyjątkowy talent, to on powinien mieć 7 willi, prawda, baseny. Jego to w ogóle nie interesowało. Jego nie interesowało. On kochał to swoje miejsce, kochał ten blok, prawda, przy tej Sonaty ulicy i to było dla niego największa radość. On nie chciał nigdzie wyjeżdżać. W tym domu na warszawskim Ursynowie mieszkał jeden z najwybitniejszych polskich malarzy, Zdzisław Beksiński. Kiedyś powiedział, bo już teraz jest tak, jakby mnie w ogóle nie było. Pozostał w swoich dziełach i w dziełach swoich fanów. I to jedyna nadzieja. Naszym dzisiejszym komentatorem jest Jerzy Jachowicz, wybitny dziennikarz śledczy z redakcji Dziennika. Panie redaktorze, Zdzisław Beksiński zginął z rąk osoby, która była tak naprawdę zaprzyjaźniona z jego domem. Wpuścił kogoś do domu, nie przewidując, że coś mu grozi. To w jakim świecie my żyjemy, panie redaktorze? Żyjemy w świecie strasznym. Muszę pani powiedzieć, że zbrodnia na Beksińskim zrobiła na mnie jakieś niezwykłe wrażenie. Ja widziałem wiele trupów w życiu. Widziałem ludzi leżących pod samochodem zabitych, leżących na podłodze. Widziałem ciało rozczłonkowane i rozrzucone na kilkanaście metrów. Ręka na drzewie, część tułowia na płocie, bo człowiek otwierał drzwi i rozerwała go bomba podłożona przez innego gangstera. Nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak zabójstwo Zdzisława Beksińskiego. Był pan na miejscu zbrodni od razu po? Nie. Wie pani dlaczego? Nie, wyobraźnia. Ja po prostu przez kilka dni chodziłem jak sparaliżowany, ponieważ nie byłem w stanie o niczym innym myśleć i to jedyny raz w życiu mi się zdarzyło, tylko o tym, jak to możliwe, że w taki sposób został zamordowany Beksiński przez takiego człowieka. I muszę pani powiedzieć, że oczami wyobraźni widziałem właśnie takiego młodego cyborga, bezmózgowca, który trzyma za pazuchą nóż, idzie i wie, że jeżeli nie dostanie pieniędzy, to tego noża użyje jako narzędzia zbrodni. A przecież to narzędzie zbrodni
zostało użyte nie jak czasami bywa w afekcie, tylko z jakąś ogromną, dziką zaciętością, z jakimś zwierzęcym, nieopanowanym instynktem zabijania. No tak, bo on Wie pani, co wbijał to jest? ten nóż 17 razy. 17 ciosów zadać człowiekowi, to trzeba być po prostu człowiekiem absolutnie niewrażliwym. Oczywiście część ludzi będzie zadawała sobie pytania i o ile pamiętam, nawet w tym kierunku przez chwilę, jako cienka linia obrony szła, że próbowano usprawiedliwić Roberta Kupca, tego 20-letniego chłopca, tym, że on szedł tam pod wpływem strachu, zagrożenia, które przekazali mu jego koledzy. Bo był winien jakieś Bo był pieniądze. winien 280 zł, które pożyczył bardzo możliwe na narkotyki w jakiejś nocnej dyskotece od ludzi, którzy szpanowali na młodych gangsterów. Bo co się stało? Z tych 280 zł po Dokładnie. jakimś czasie dług urósł wedle Do ich parunastu rachunków tysięcy. do 10 000. I on, straszony przez nich tym, tak jak to w świecie gangsterów bywa, że zostaną mu połamane nogi, że kijami bejsbolowymi... Że sam pewnie zostanie zamordowany, prawda, za to. Nie, ale w każdym razie poczuł strach fizyczny. I to ten strach fizyczny z jednej strony podziałał tak, że nie podzielił się tymi swoimi kłopotami z ojcem, tylko miał szukać ratunku u Zdzisława Beksińskiego. Ale cóż to za ratunek, jeżeli trzyma się w kieszeni nóż? To znaczy, że idzie się zdeterminowany i z jakimś planem w głowie. Dlatego, że wyobraża sobie, że taki człowiek jak Beksiński musi trzymać pieniądze pod poduszką, w Ale on szufladzie wiedział od i ojca, tak że dalej. tak jest, że dużo jest gotówki w domu i myślał sobie, że tym razem też tak będzie. Po prostu wejdzie sobie i dostanie, bo to nie było po raz pierwszy, kiedy to rodzinie właśnie Roberta K. pomagał Beksiński. Zawsze bardzo często pomagał im finansowo właśnie. Pomagał dając pracę i pożyczając pieniądze. Teraz pozwoli pan, że posłuchamy przyjaciela Zdzisława Beksińskiego, Wiesława Ochmana. Sąsiedzi mówili o Zdzisławie Beksińskim: dobry, ostrożny, miły i hojny człowiek. Był bardzo skromny i wbrew temu, co mówią jego obrazy, bardzo kochał życie. Posłuchajmy, jakim był przyjacielem. Poznaliśmy się przez pana doktora, profesora Wojciecha Noszczyka. Raz spotkaliśmy się tam wszyscy. Noszczyk się przyjaźnił z państwem. Jeszcze wówczas żyła Zosia, żona Zdzisia Beksińskiego. I tam poznaliśmy. On się... Bardzo mnie zafascynowały jego obrazy, które były w posiadaniu państwa i są w posiadaniu państwa profesorostwa Noszczyków, i zaczęliśmy dyskutować. On bardzo niewiele mówił, natomiast Zdziśka uwagi były takie niezwykle trafne. On co powiedział, to miało sens. On nie znosił paplaniny. Stąd u niego w momencie, kiedy gdzieś go zapraszali, gdzie miał się spotkać z kimś, to ciągle do mnie mówił: słuchaj, będzie bełkot intelektualny, z którego absolutnie nic nie wynika. On tego nienawidził. W ogóle bardzo mało spotykał się z ludźmi. Nie lubił tłoku. W związku z powyższym wyjazd z domu dla niego to była, no nie waham się powiedzieć, gehenna. Przypomnę sobie, że jechaliśmy na promocję jego albumu do Sanoka, który jest właściwie tym sztandarowym miejscem jego i urodzenia, i tam jest wspaniałe muzeum jego imienia. To przecież myśmy się przygotowywali bardzo długo, a jednocześnie, o czym pewno ludzie nie wiedzą, Beksiński bardzo kochał się niezdrowo odżywiać i gdziekolwiek był McDonald's, to myśmy się zatrzymywali. Po świętach Bożego Narodzenia tam dzwonię do niego i mówię: jak się czujesz? A on mówi: no fatalnie. Ja mówię: co się stało? No bo byłem tam u urodziny i jadłem tak zwane zdrową żywność i to jest katastrofa. Więc on się bardzo lubił Coca-Colę, prawda? I na przykład wołowinę w sosie własnym z puszki. Ale to w mikrofalówce i po prostu miał swój własny tryb życia, swój własny rytm dnia i to było nienaruszane. Spotykaliśmy się powiedzmy 3 razy w miesiącu. Można by zapytać, no po co?
ale dyskusja z nim na przykład mnie niezwykle wzbogacała, bo on zauważał rzeczy, które na przykład domykały komu innemu. Z nim można było rozmawiać na temat literatury, na temat muzyki. Nigdy, przenigdy nie rozmawialiśmy na temat polityki. Wadę miał jedno, mianowicie utrzymywał strasznie wysoko temperaturę w mieszkaniu. Miał 28 stopni i kiedy przychodziłem do niego w zimie, to on był oczywiście w krótkich spodenkach, takich Bahamas, w sandałach, a ja w golfie i ja po prostu co 5 minut zdejmowałem kolejne części garderoby. Więc, ale czy to jest wada? Nie. Myślę, że nie miał wad. To znaczy, gdybym miał teraz wyszukać jakąś wadę jego, to bym nie potrafił. Może to, że on był strasznie wierzył ludziom, bo przychodzili, pamiętam, po obrazy, jacyś ludzie, że tu chcą na jakąś aukcję charytatywną i tak dalej. On dawał mi na aukcje charytatywne do Nowego Jorku zawsze obrazy. Te obrazy zawsze biły rekordy, jeśli chodzi o finanse. Ja do niego zazwyczaj dzwoniłem z Nowego Jorku, mówiłem, że tyle i tyle. On mówi, to bardzo dobrze i to pójdzie na zbożny cel, jak mówię. W każdym bądź razie nie potrafiłbym żadnej wady takiej, która mogłaby być cechą charakterystyczną Beksińskiego, podać. On miał inną cechę. On miał cechę, która jest rzadkością. Mianowicie to był człowiek, który starał się nikogo nie skrzywdzić. Nikogo, myśmy bardzo często na ten temat rozmawiali i oczywiście on podchodził bardzo ironicznie do swojej osoby. Z nim można było dyskutować, on się śmiał z pewnych rzeczy swoich i tak dalej. Kiedy dyskutowaliśmy o obrazach, pozwalał mi oglądać obrazy w trakcie pracy, czego malarze raczej nie lubią. I bywały takie rzeczy, że nagle widziałem, że zaczął taką piękną architekturę i przychodzę za 2 dni, a tam idzie kobieta taka z mieczem. I ja mówię, a gdzie tamten obraz? On mówi, pod spodem. Czyli w momencie, kiedy on skończył obraz, to tam pod tym ostatecznym obrazem, tam było jakieś 7 różnych wersji i to pięknych obrazów. Malował pomału i bardzo rzetelnie. To znaczy jego koncepcja, że jego nie interesował właściwie temat szczególnie, bo to mu jakoś po tym błądzeniu, po tej płycie pilśniowej samo wychodziło. Bardzo często zmieniał, no powiedzmy, dukt pędzla, niech to będzie takie naukowe, ale miał taki okres, jakby rysował pędzlem, prawda? I to było, ciągle szukał czegoś nowego. Panie redaktorze, mówimy o tej młodzieży, która tak naprawdę pozbawiona jest jakichkolwiek przemyśleń, ale w pewnym momencie muszą pojawiać się nawet wśród tej młodzieży jakieś refleksje na temat tego, dlaczego ja tu jestem, co ja robię i dlaczego robię to, co robię. Proszę pani, jeżeli czasami pojawiają się takie myśli, to po pierwsze one są najczęściej już za późne, a powtóre bardzo często są też tylko grą. Są grą na użytek sądu, bo Robert Kupiec przed sądem też przepraszał krewnych Beksińskiego, twierdził, że popełnił wielki błąd, że on tak naprawdę kocha mamę i chce wyjść z więzienia tylko dlatego, żeby móc pomagać mamie. Prawda? W podobnym tonie zresztą szła obrona jego towarzysza, Łukasza K. 16-letniego z kolei. Tak, 17-latka, który jechał i też wiedział właściwie, po co jedzie. I nie zadał nawet pytania Robertowi K. po tym, jak doszło do zbrodni. Wszedł do tego mieszkania i nie pytał się, co zaszło. Muszę pani powiedzieć, że ja nie wierzę w to, że młody człowiek, który dokonuje takiej lub innej zbrodni, bo przecież słyszymy o napadach na staruszki, prawda, gdzie zabija się starego człowieka także dla 100 złotych, no tutaj zabił dla 3000, jak się okazuje, prawda, bo wyniósł 2 aparaty fotograficzne i jakieś dyski, prawda, z muzyką. Wszystko warte raptem 3000. Osoba pana Zdzisława Beksińskiego pozostanie w pamięci jako osoba prawa, dobry sąsiad, wspaniały człowiek i wybitny artysta. Ci, którzy znali pana Beksińskiego, znali jego dokonania i był to człowiek, który zawsze kontaktowy był, jeżeli kogoś znał. Unikał znajomości
z osobami obcymi. Jego kontakty to świat artystyczny i rodzina. Wyjątkiem był ten, jak ja nazywam, majordomus. I okazało się, że był to później, okazało się, że ojciec mordercy. Kilkakrotnie rozmawiałem z tym panem, tak przelotnie. Wymienialiśmy tam jakieś poglądy. I dosyć często bywał tutaj. Jak zlecenia miał od pana Beksińskiego, to bywał. Odniosłem wrażenie, że ten człowiek nie zdawał sobie sprawy, bo 2 dni po śmierci, w czasie tu wizji, obecności grupy policyjnej, operacyjnej, krótko zamieniłem z nim i mówię, co? A jednak będą problemy. Ale tak tylko enigmatycznie, nie nawiązując do tej osoby. A on mówi, no nie, chyba nie. I na tym żeśmy skończyli rozmowę. Jednak to tragedia, bo to człowiek, ojciec był moim zdaniem w porządku człowiekiem. Muszę pani powiedzieć, że ja też czasami się boję. Jak wracam w nocy i słyszę jakieś przyspieszone kroki męskie za sobą, to dostaję gęsiej skórki. Czy przypadkiem oni nie zaczną biec po to, żeby zapytać mnie, zażądać ode mnie portfela? I ja wtedy nie wiem, co zrobić, prawda? Jest taki lęk. Już nie mówię o wielu dziesiątkach przypadków, kiedy naprawdę ludzie w biały dzień zostają napadnięci. Więc żyjemy rzeczywiście w strasznym świecie. Jeszcze warto dodać ostatnią rzecz może w tej kwestii właśnie. Bo ja w którymś momencie wspomniałem, że to jest takie bardzo typowe dla mało miasteczkowych, lokalnych społeczności. To wymużdżenie, to wzorowanie się na życiu gangsterów, prawda? To golenie głowy, to pakowanie się sterydami bądź wzmacnianie mięśni w jakichś siłowniach. Nie, proszę pani, to samo jest w wielkich miastach, to samo jest w wielkich aglomeracjach, gdzie dzielnice stają się jakby takimi małymi samodzielnymi miasteczkami, które tworzą subkulturę. I właśnie powróćmy do Zdzisława Beksińskiego. Był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci współczesnej polskiej sztuki. Uznany przez satanistów za guru i mistrza heavy metalowców, którzy wykorzystywali jego obrazy na okładki swoich płyt. Sam Beksiński mawiał, nieważne jest to, co widzimy, lecz to, co jest ukryte. Przed śmiercią zobaczył jednak coś banalnego, coś, co go zabiło. Na temat śmierci rozmawialiśmy. On na przykład do mnie powiedział, wiesz co, no najgorsze to, co by mi się mogło przytrafić, to, że gdybym ja na przykład ciężko zachorował, no przepraszam ci bardzo, ale na przykład na prostatę i bym zaczął, wiesz, cierpieć, męczyć się i tak dalej. Mówi, bo to, że umrzeć trzeba, to wiem, ale żeby nie cierpieć. Znaczy raczej obawiał się sposobu, w jaki człowiek odchodzi, to znaczy, żeby to nie był ból, żeby to nie było leżenie długie i tak dalej. Nawet przypominam sobie, że jak zapytałem go, no dobrze, no kupisz tutaj to mieszkanie, zaaranżujesz i co będzie? To on ze śmiechem mówi, no tam będzie taka chorpyna mieszkała i jak ja już będę leżał, nie będę się mógł ruszać, to ona będzie wchodziła i mówiła, panie Beksiński, do jasnego pioruna, znowu pan tutaj nie zrobił tego, co trzeba. Mógł pan wstać i pójść do łazienki. Tak? On był bardzo dowcipny przy okazji. Poza tym Beksiński miał jedną cechę. On starał się zrozumieć innych ludzi. Nigdy, powtarzam, nigdy nie słyszałem słowa krytycznego o kolegach malarzach. Tak myślę, panie redaktorze, że to życie Zdzisława Beksińskiego było tak jakby od zawsze naznaczone tragedią i właśnie śmiercią. Najpierw zmarła żona natętniaka aorty, a później kolejna tragedia. Beksiński traci syna. Beksiński wcześniej rzeczywiście musiał przeżyć wielki dramat. Sam odkrył zwłoki swego syna. Zosia była nie tylko piękną kobietą, ale niezwykle dobrą. W ogóle oni to dobrzy ludzie, to bardzo dobra rodzina. Ale ona żyła z taką bombą wewnątrz, która wiadomo było od 2-3 lat, że to sekunda i 2 minuty życia człowiekowi zostały, prawda? I oni byli na to przygotowani.
Oni byli, to było oswajanie się z myślą, że w pewnym momencie... I tak to się stało. On do mnie zadzwonił, powiedział, że słuchaj, no niestety Zosia zmarła. To samo było z synem. On do mnie zadzwonił, że no Tomka już nie ma. Tomek był wybitnie inteligentnym człowiekiem. Tomek był, jeśli chodzi o język angielski, znał lepiej niż Anglicy, prawda? Bo przecież większość filmów to w jego tłumaczeniu są rewelacyjne. Tak? Poza tym on prowadził te audycje w programie radiowym, był bardzo lubiany, ale było coś takiego, że on w pewnym momencie przestał widzieć sens życia. I to nie to, że tam ktoś mówi, że tam chory, nic podobnego. Podjęcie takiej decyzji wymaga od człowieka kolosalnych zdolności samooceny, oceny tego, co się wokół dzieje. To nie zrobił człowiek, który na przykład tam jakiś pijak, który się powiesił w stodole na czym. To zrobił szalenie inteligentny człowiek, mądry przede wszystkim, bardzo utalentowany. To była jego świadoma decyzja. Zresztą on nie pierwszy raz to zrobił. On próbował przedtem. I to, co myśmy ze Zdziśkiem spotkali się po tym i on oczywiście przeżywał to na swój sposób. On nie jest wylewny, ani starał się zachować tak, jak się zachował. I w pewnym momencie powiedziałem mu, że słuchaj, no teraz już wiesz. Bo tak to było cały czas, bo on zapowiadał to Tomek, że on zrobi to wcześniej czy później, prawda? I mówię, teraz już wiesz. I ty wiesz i wszyscy wiemy, że to już się stało, bo stać się miało według jego życzenia. Po śmierci bliskich Beksiński dość szybko stanął na nogi. W rozmowie z przyjacielem powiedział, to co najgorsze w moim życiu już się wydarzyło. Teraz mogę już tylko żyć. Często zadają mi pytanie, jakim człowiekiem był Zdzisław Beksiński. To jest strasznie trudne pytanie. Jest praktycznie, odpowiedź jest niemożliwa. Jedno mogę powiedzieć. Był to jeden z najlepszych ludzi, jakich spotkałem w życiu. To był człowiek, który jeżeli się przychodziło z jakąś prośbą czy coś, on zawsze pomagał. Zdzisław był bardzo radykalnie uczciwym człowiekiem. To było coś nieprawdopodobnego. Poza tym czego nie okazywał zupełnie. To była jego niezwykła wrażliwość. Ja sobie przypomnę, że tam przychodziła taka pani, która zajmowała się trochę on miał tam kłopoty z rękoma, z tymi i tak dalej. Ona się tym zajmowała, bardzo urocza pani. Bo tak ludzie mówią, a wie pan, to malarstwo, to nic podobnego. To jest, ja zaraz powiem o tym malarstwie. I on się bardzo przejął. Ja byłem parę razy u niego, jak ta pani zachorowała. On się naprawdę przejął, chodził do szpitala, odwiedzał ją. Czyli te twierdzenie, że on był takim człowiekiem, który jak gdyby obojętnie przechodził obok życia, to była nieprawda. On był bardzo wrażliwym człowiekiem. On tylko nie potrafił tego okazywać. To było zupełnie coś innego. To była jedna z niewielu postaci w historii malarstwa światowego, gdzie absolutnie jego osobowość nie pasowała do tego, co malował. To było zupełnie coś innego. Wie pani, to rzeczywiście jakaś niezwykła przyjaźń, bo z jednej strony człowiek jednak zanurzony w jakąś twórczość niezwykle taką o charakterze satanicznym, związanym z jakimiś koszmarami jednak. A Wiesław Ochman, człowiek ciągle uśmiechnięty, radosny, ale tu sprawdza się powiedzenie Zdzisława Beksińskiego, że prawda jest ukryta. Otóż okazuje się, że Wiesław Ochman świetnie widać rozumiał ten ukryty świat, ten tajemny świat Zdzisława Beksińskiego, a Beksiński być może właśnie dopiero wtedy, kiedy się otworzył na jakąś osobę, mógł się okazać człowiekiem niezwykle towarzyskim, radosnym i wewnętrznie optymistycznym. Czasami niektórzy określają tego typu zdarzenia, jak śmierć Beksińskiego, określeniem banalne zło. Otóż chcę powiedzieć, że to banalne zło i rzeczywiście to jest banalne w takim sensie właśnie, że to jest przerażające, że dla Roberta Kupca to była czynność banalna. Natomiast to nie jest banalne zło dla ofiary i dla tych, którzy są bliskimi ofiary i dla każdego z nas, którzy myślą o tej zbrodni. Bo to jest po prostu tragedia. To jest tragedia i to jest, ja bym powiedział,
ohyda zła. W takiej zbrodni wychodzi największa potworność zła. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Bardzo dziękuję.